Słoika teamy wytnie serc bijących, gołębie wznoszą się, gdy basy grają skaczące. W harmonii lotów, w synchronie skrzydeł. To więcej niż sport, to pasja, co żyje w tych ludziach. Na startowej linii, gdzie emocje się mieszają. Gołębie sojki gotowe do lotu nie czekają. Za sygnałem ruszają jak strzały w przestworza. Dla nich każdy wyścig to nowa historia. Gołębie sojki to nowa historia. Historia. Dla nich każdy wyścig to nowa historia. To Sojka Team w rytmie serc bijących, gołębie wznoszą się, gdy basy grają skaczące. W harmonii lotu, w synchronii skrzydeł. To więcej niż sport, to pasja, co żyje w tych ludziach. To Sojka Team w rytmie serc bijących, gołębie wznoszą się, gdy basy grają skaczące. W harmonii lotu, w synchronii skrzydeł. To więcej niż sport, to pasja, co żyje w tych ludziach. Więc kiedy słyszysz beat, kiedy czujesz flow, pamiętaj o Sojka Team, co na niebie piszą show. To ich gołębie, co przecinają chmury. HG. Kochani, i witam się z Wami niezwykle serdecznie. Kurz sezonu 2024 opadł na dobre i tym oto gładkim akcentem wchodzimy w sezon 2025, który właśnie w tej chwili uważam za otwarty. Nim jednak przejdę do naszych planów najbliższych, do porad, do tego, co teraz będziemy robić z gołębkami, jak to będzie wyglądać i tak dalej, należą się zdecydowanie podziękowania dla wszystkich ludzi, którzy przyczynili się do tych sukcesów, które w ostatnich latach osiąga nasza hodowla, poprzez transfery, myślę, że bardzo dobrego materiału, co pokazuje między innymi fakt, że w całym sezonie gołębi młodych zgubiliśmy jedynie 9 gołąbków, dlatego też może mało selekcyjny to był dla naszej drużyny sezon, aczkolwiek taki stan rzeczy naprawdę bardzo cieszy. I tu zdecydowanie podziękowania należą się Maziarz Racing Team, z którymi nasza hodowla od kilku ostatnich lat współpracuje, myślę, że z obopólnym zadowoleniem. Już naprawdę bardzo dużą część naszej hodowli właśnie stanowią gołębie od mistrzów świata WG, które, jak pokazują listy konkursowe, fantastycznie potrafią przekazywać potomstwo i sprawdzać się nie tylko na wspólnych gołębnikach, a i w rywalizacji oddziałowej. Także wielkie podziękowania dla Agnieszki, dla Arka. Również w ostatnim czasie transfer od rodziny, w zasadzie transfery, 3 samiczki, o których już mówiłem jakiś czas temu, z linii Hurricana 51 od braci Kaciczak, od teamu Kaciczak w zasadzie, ponieważ tu oczywiście sercem całej hodowli jest tata i dlatego też moje ogromne podziękowania za super materiał. Samiczki sprawdzają się naprawdę dobrze, mogę zdecydowanie polecić te gołąbki.
Należy tutaj wspomnieć też o Karolu Szymanowskim, którego 2 gołąbki trafiły do nas za sprawą prezentu od właśnie naszego przyjaciela Karola i muszę powiedzieć, że naprawdę materiał Karol ma godny. Może jeszcze troszeczkę mało uwagi poświęca, ale jak u mnie pokazują statystyki, które są naprawdę super. W jego gołębniku drzemie naprawdę wielki potencjał, a Karolowi trzeba ucho nakręcić, żeby się wziął naprawdę do pracy, ponieważ wystarczy tylko wspomnieć, że na 2 gołąbki, które dostałem z jego hodowli do gołębnika rozpłodowego, udało nam się uchować bodajże 8 sztuk z tych 2 samczyków, bo akurat to są 2 samczyki i cała 8 szczęśliwie przeszła przez wszystkie loty, siadając naprawdę bardzo czołowo. Dlatego podziękowania do Karola i bierz się, stary, do roboty, ponieważ materiał masz konkretny i czas to wykorzystać. Oczywiście należy też wspomnieć o naszych przyjaciołach, jakimi niewątpliwie jest Grzesiu Doroszyński, którego gołąbki też stacjonują w naszej hodowli. Między innymi tutaj ten taki biały samczyk z niemieckimi pleckami bardzo dobrze leciał. Jest to jeden z najlepszych lotników w tym roku. Jest to po oryginalnej samiczce Grzesia. Także tutaj również ogromne podziękowania. Jak i oczywiście Team Kubica, nieśmiertelny Team Kubica, przyjaciele od bardzo dawna, Iwonka, Marcin, no wasze gołąbki już są tu tak głęboko zakorzenione i praktycznie nie ma roku, żeby nie przynosiły jakiegoś zadowolenia. No myślę, że nie byłoby też sezonu, nie byłoby niczego, gdyby nie karmy. I w tym roku po raz pierwszy, ale myślę, że zdecydowanie nie ostatni, karmę nabyliśmy od kolegi ze sklepu z Kępna. Sklep nazywa się Chłodnik, natomiast właścicielem jest niejaki kolega Tadeusz Bąkowski, bardzo fajny facet, świetny kolega. Te ceny były na tyle konkurencyjne, że zdecydowaliśmy się właśnie podjąć współpracę na sezon lotowy i myślę, że nie tylko z kolegą Tadeuszem. Sklep znajduje się w Kępnie. Bardzo, ale to bardzo gorąco polecam. Sam zresztą Tadeusz, przefantastyczny człowiek. Poznaliśmy się osobiście na wystawie okręgowej, na której gościłem. Zresztą relacja z owej wystawy jest też na kanale. I od razu, że tak powiem, złapaliśmy wspólny vibe. Zapraszałem go tu do siebie. Mam nadzieję, że w końcu skorzysta z zaproszenia. Przyjedzie, porozmawiamy. Niemniej jednak z czystym sumieniem polecam sklep Chłodnik w Kępnie. Zapoznajcie się z ofertą. Tadziu, naprawdę rewelacyjny gość. Także myślę tyle podziękowań. Jeśli o kimś zapomniałem i już przypomniało mi się, że zapomniałem o koledze Piotr Joszko, o którym
od którego jakiś czas temu wzięliśmy gołębie na testy i mogę powiedzieć, że jeden z tych gołąbków okazał się najlepszym rocznym samczykiem oddziału. Zdobył on 8 konkursów, zdobył 1 na oddział, dlatego w myśl doktryny, że dostając dobry materiał, należy o tym mówić. Ja wiem, że często hodowcy pomijają ten fakt, żeby gdzieś tam konkurencja się nie zbroiła, że tak powiem. Natomiast my osobiście uważamy, że należy się podziękować. Tym bardziej, że prowadząc kanał YouTube mamy takowe możliwości. Co czynimy w tej chwili? Jest też samiczka od Bartka Morela. Jedna, jedyna perełka, pieszczotliwie nazywana brzoskwinką, która rok do roku wydaje nam fantastyczne gołębie. Między innymi gołąbek po owej samiczce zrobił nam 1 w tym roku na oddział. Bartek, pozdrawiam bardzo serdecznie. Gratuluję mega, naprawdę mega fantastycznego sezonu i myślę, że już całkiem za niedługo będzie okazja pogratulować Tobie osobiście. No i co, moi drodzy? Ano to, że zadzwoniła do mnie moja małżonka i nagranie zostało brutalnie przerwane. W każdym bądź razie, jak mówi stare polskie przysłowie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Postanowiłem, że najbliższą część materiału nagramy właśnie w ambasadzie, a to dlatego, że tu mam o wiele większy spokój, nie jestem gdzieś tam rozpraszany przez gołąbki. W zamian za to treść, może widok nie najciekawszy, bo musicie oglądać moją facjatę, natomiast zdecydowanie treść i przesłanie będzie bardziej merytoryczne. Będę mógł się skupić na aspekcie słownym, a summa summarum w tych wszystkich poradach chodzi głównie właśnie o to, żebyście jak najwięcej wyciągli z tego materiału, no i docelowo poprawili gdzieś tam byt swojej hodowli i tak dalej. Nie przedłużając, w tym konkretnym materiale chciałbym się skupić zdecydowanie na gołąbkach młodych, ponieważ jak domniemywam, w najlepsze gołąbki stare siedzą, odpoczywają, pierzą się w najlepsze. Najczęstsze chyba zadawane przez Was pytanie: a królu złoty, powiedz nam, kiedy przenieść gołąbki młode do nowego gołębnika, w którym mam nadzieję zostaną do późnej starości, będą robić super fajne wyniki, wiele czołowych konkursów, czego życzę zarówno sobie, jak i Wam. Odpowiedź brzmi: na dwoje babka wróżyła. Są 2 metody. Opowiem Wam o pierwszej z metod. To będzie to nasza metoda, którą my, że tak powiem, preferujemy w naszej hodowli. I oczywiście, żeby było ciekawiej, damy też jakąś alternatywę. Będziecie mogli sobie wybrać, która metoda, bo jak dobrze wiemy, wszystko ma swoje plusy i minusy i o tym dzisiaj Wam opowiemy. W naszym przypadku zdecydowanie gołąbki młode. W najbliższym czasie nie planujemy absolutnie ruszać ich z gołębnika, w którym odbywały loty, z gołębnika gołębi młodych, a to z racji dlatego, i jest to ogromnym plusem, że zdecydowanie gołąbki tam czują się bardziej swobodnie, przez co cykl pierzenia przyspieszy zdecydowanie, co ma w szczególności znaczenie dla hodowców, którzy zaciemniali owe gołąbki, żeby ten proces w nich z powrotem ruszyć. Dodam tylko, że po tygodniu z malutkim haczykiem takowy stan rzeczy już ma miejsce. Gołąbki naprawdę bardzo mocno pierzeją. Dlatego też stąd
Stąd taka strategia na sezon 2025, który zaczął się już w tej chwili. W najbliższym czasie nie planujemy gołąbków przenieść. Gołąbki dostają super mocną, fajną karmę, jaką już opowiadam. Przede wszystkim, jak już mówiłem wcześniej, wszystkie możliwe karmy z sezonu lotowego zostały zsypane, że tak powiem, do jednego miejsca, wymieszane z sobą. Wszystkie konopie, słoneczniki, cuda, wianki, wszystko ma być na bogato i tu uczulam hodowców, którzy w ostatnim czasie do nas dołączyli i opowiadam, jak bardzo newralgicznym, najważniejszym, w zasadzie najważniejszym etapie hodowli jest pierzenie, ponieważ to ten nowy płaszcz, ta nowa peleryna pozwala im potem w sezonie lotowym odnosić większe lub mniejsze sukcesy. Dlaczego newralgicznym? Ponieważ gołąb, który pierzy się i gubi pokrywę bądź lotka itd., jest piekielnie tym procesem zmęczony. Dlatego ty, drogi hodowco, ty, droga hodowczynio, musisz im w tym pomóc i ja jestem tu po to, żeby pomóc wam, a wy na moim przykładzie przenieść to dalej na swoje gołąbki. Dlatego też osłabione proces pierzenia niestety gdzieś tam osłabia te nasze gołąbki i dlatego karma teraz musi być naprawdę sztos petarda, najmocniejsza w całym roku, jaka tylko jest. I dodam tylko, że takowa karma będzie do samego końca roku, zdecydowanie do tak zwanego Sylwestra. Ma być naprawdę na pełnej, że tak powiem, wiksie. Wszystkie możliwe suplementy płynne, tak, to teraz właśnie jest czas, żeby zużyć je do końca w sezonie lotowym. Natomiast jeśli chodzi o proszki, jak już mówiłem na wcześniejszym materiale, czyli wszystkie suplementy sypkie, możemy sobie, jeśli mamy warunki do przechowywania, zostawić bez większej szkody. Natomiast jeśli chodzi o płynne rzeczy, musimy je spaść i to w tej chwili, ponieważ, co często jest mylone przez hodowców, nie szkodzi, że data ważności jest jeszcze. Każdy jeden suplement wpłynie w postaci ciekłej. Po otwarciu ta data ważności nie ma już większego znaczenia i w krótkim czasie trzeba go zużyć. Na pewno wielkim plusem będzie to, że gołąbkom to pomoże, ponieważ suplementy mają to do siebie, że mają tych wszystkich minerałów, magnezów i tak dalej, dużą ilość, co pozwala gołębiowi być w lepszej kondycji, co pozwala zdecydowanie lepiej zmieniać pokrywę. Kolejna sprawa, nie muszę przypominać, że bardzo ważne jest w owej chwili zobaczyć, w jakim stanie są nasze gołąbki i teraz jest to ostatni czas, żeby przeprowadzić jakieś tam leczenie. Oczywiście leczenie tylko i wyłącznie, jeśli one jest potrzebne. Ja osobiście żadnych kuracji bym nie polecał. Niech one to sobie bronią się naturalnie. Jeśli mamy też gołąbki bardzo mocno rozpierzone, super rzeczą w tej chwili, właśnie w tej chwili, podać im jakieś rzeczy na tak zwane piórojady i wszystkie szkodniki, które ten nowy płaszcz, tą nową pelerynę mogą nam popsuć, czyli tak zwane U200 bądź zwykłą inwermektynę od doktora weterynarii, czy wszelakie krople tego typu, które
walczą. Spytacie po raz kolejny, dlaczego akurat teraz? Właśnie dlatego, że czasem błędnie interpretowane przez hodowców jest fakt, że dużo hodowców po prostu myśli, że wszystkie te krople, one działają gdzieś tam na zewnątrz, w piórach. Jest to niestety nieprawda. Każda taka kropelka zaaplikowana gołębi wchodzi w krwiobieg i zwalcza pasożyty zarówno od zewnątrz, jak i wewnątrz gołąbka. I jak wiemy, przy budowie nowych piór, kiedy gołębie są w tak zwanych pałkach, gdzieś jest bardzo ta skóra ukrwiona i zdecydowanie aplikacje tych kropli teraz szybciej wejdą w krwiobieg. Czyli jeśli mamy bardzo mocno rozpierzone gołąbki, w tej chwili wyciągamy krople na pierzenie. Bardzo dobra karma. Mówiłem, gołąbki zostają u siebie. Zostają u siebie, a Ty, drogi hodowco, masz czas, bo jest to również najlepszy czas na wprowadzenie wszelakich modernizacji, przeróbek w gołębniku lotowym. Dlaczego w tej chwili? Już mówię, no nie da się mieć wszystkiego. Niestety gołąbki starsze, które są już w tym gołębniku, no będą musiały być na bieżąco. Natomiast plusem takowej rzeczy będzie to, że gołąbki młode, które po całym tym procesie zostaną przeniesione, będą już od razu uczone do tych nowości, które dla nich nie będą, znaczy dla nich ogólnie wszystko będzie nowością. Natomiast no, trochę słabo byłoby wrzucić je teraz, po czym mają ogromny stres, wstrzymują pierzenie, co jest zresztą oczywiste, o czym powiemy w tej drugiej metodzie. A jeszcze za jakiś czas zaczniemy tam im przerabiać wszystko, no to efekt będzie dość słaby. Dlatego wszelakie przeróbki gołębników robimy właśnie w tej chwili. Gołąbki nasze, myślę, że najwcześniej za około jakiś miesiąc zostaną podzielone na płeć, zostaną przerzucone samczyki do gołębnika samców, natomiast samiczki zostaną w gołębniku gołębi młodych jeszcze przez dłuższy czas. Dołączą do nich wszystkie samice lotowe, jakie tylko mamy, i rozpłodowe generalnie. Tak to będzie wyglądać. I to jest pierwsza z metod, tak jak powiedziałem, którą my preferujemy. Plus to jest, nie przerywamy pierzenia. No i też należy pomówić o minusach. Minus takiej metody jest to, że zapewne do zimy nie zdążymy przyzwyczaić ich do nowego gołębnika, do przede wszystkim oblotów, do wchodzenia w nowym miejscu, ale jak to mówiłem wcześniej, coś kosztem czegoś. Pierzenie pójdzie lepiej, natomiast na wiosnę będziemy mieć troszeczkę więcej pracy. I teraz druga z metod, która też jest preferowana przez hodowców, to właśnie już teraz, w chwili obecnej, wszystkie gołąbki przerzucane są na nowy gołębnik. Przede wszystkim gołąbki samce wkładamy do gołębnika samców, samice kładziemy do gołębnika samic. Jeśli chodzi o minusy, no to już, że tak powiem, od samego początku materiału mówiłem, no to zdecydowanie ten proces pierzenia zwolni, stanie na jakiś czas, jednakże po dłuższym lub krótszym czasie wszystko wróci do normy, to się zdecydowanie
unormuję i teraz, żeby troszeczkę tą metodę zrobić nieco bardziej, a w zasadzie mniej inwazyjną, bardziej optymalną do gołąbków, moja propozycja jest wszystkie gołąbki dorosłe, samczyki, zabieramy z cel, o czym już mówiłem na wcześniejszym materiale odnośnie adaptacji, cel lęgowych. Kto nie widział, gorąco polecam ten materiał. Jest to do tej pory zdecydowanie najbardziej lubiany przez Was film, jaki kiedykolwiek powstał na tym kanale, co mówią statystyki, a jest to bodajże odtworzeń już niemal 100 000 i gorąco polecam do obejrzenia, gdzie tam naprawdę szczegółowo jest pokazane i omówione, jak należy ten proces przeprowadzić. Tutaj pokrótce Wam tylko nakreślę dla kogoś, kto jednak nie zdecyduje się szukać tego materiału. Polega to na tym, że wszystkie samczyki zabieramy z gołębnika swojego, z gołębnika samcy, oczywiście nie zapominając o tym, że ich cele muszą zostać absolutnie zamknięte, zostawić tylko otwarte cele, te właśnie do adaptacji przez gołąbki jednoroczne i dać im święty spokój, dać im dłuższy czas na to, żeby potrafiły sobie zaadaptować owe cele. Później nauczyć się ich bronić, bo zdecydowanie młode krnomne samce będą walczyć, będą zmieniać i myślę, że gdzieś około po 2-3 tygodniach proces ten zakończy się powodzeniem, co obserwujemy już dłuższy czas w naszej hodowli i wtedy pojedynczo od tych najspokojniejszych gołąbków z powrotem przywracać stare lotniki tutaj. Tylko nie zrobić tego z dnia na dzień na hura, wpuścić wszystkie stare samce, bo będzie mały pogrom, a moja propozycja jest taka, żeby co kilka dni wpuszczać od tych najspokojniejszych, ponieważ domyślam się, że każdy hodowca zna charakter swoich gołębi i wrzucamy te najspokojniejsze po kilka sztuk, dajemy 2-3 dni, później dopuszczamy następne i tak dalej, i tak dalej. Także tak sama adaptacja wygląda, mówię, odsyłam, naprawdę warto, tam są bodajże 2 części nagrane, jest dokładnie pokazany ten proces, przy czym w chwili obecnej część pierwsza będzie optymalna. Jeśli chodzi o plusy właśnie przełożenia teraz gołębi młodych, no to zdecydowanie największym plusem jest to, że pogoda mniej lub bardziej pozwala nam oblatywać te gołąbki, jednakże nie pozwala nam robić tego drapieżnik, który bardzo mocno grasuje, dlatego też optymalnie jest wypuszczać je raz dziennie, nie zmuszać absolutnie gołąbków do wychodzenia na zewnątrz. Gołąbek sam, istota bardzo mądra, wbrew panujących jakiejś tam opinii, nie przez samych hodowców, a całej reszty. On sam wie, czy czuje się na siłach, żeby wyjść, czy żeby nie wychodzić wcale. Nie ingerujemy w to. Niech robią same, jak uważają. Krótki oblot, jeśli czas pozwala, na tyle, ile można przypilnować to, żeby gdzieś tam przynajmniej próbować odstraszyć tego drapieżnika. Jeśli te gołąbki daleko gdzieś nie będą odlatywać, to myślę, że są sposoby, żeby to jakoś tam, żeby to jakoś ogarnąć i w miarę bez strat przeprowadzić ten proces.
Przeważnie u nas gołąbki zamykane na okres zimowy są w okolicach listopada. Chyba najczęstszym takim dokładnie dniem jest Święto Zmarłych, czyli 1 listopada, gdzie wracamy z cmentarza i uroczyście zamykamy gołąbki i nie są już oblatywane. Jednakże o wiele bardziej optymalną rzeczą byłoby próbować je oblatywać przez cały okres zimowy. Jakie to niesie ze sobą niebezpieczeństwa, chyba tłumaczyć nie muszę. Ponieważ w ostatnich latach, w szczególności tych drapieżników, naprawdę jest tak ogromna ilość, a materiałów do walki w cudzysłowie z nimi nie mamy żadnych, ponieważ są one pod ochroną i po prostu musimy zabezpieczać swoje gołębie na tyle, na ile to możliwe. W ostatnich latach też staje się bardzo modne stawianie ogromnych wojler przed gołębnikiem na tyle, ile miejsce pozwala. Tak zwanych tymczasowych zasuwana siatka, gdzie te gołąbki mogą sobie podlatywać. Jest to również jakieś rozwiązanie. Może gdzieś tutaj, bodajże mam 2 moich znajomych, zdjęcia takowych wojler. Pokażę Wam, na czym to polega. Zresztą bodajże chyba kolega Paweł Mędrysa pokazywał już wcześniej, w którymś roku też taką wojlerkę stawiał. Te gołąbki po pierwsze mogą uczyć się do nowych wlotów, które mamy nadzieję gdzieś tam założyć. Czy my będziemy stawiać taką wolierkę? Nie wiem jak to zrobić mobilnie, jak z miejscem, ponieważ tego miejsca jak zwykle brakuje. Za to nie brakuje nam gołębi, niestety młodych, późnych, po lotnikach bądź po rozpłodzie i chociaż zainteresowanie, w szczególności po ostatnim naszym materiale, gdzie może niekoniecznie pokazywałem jakieś tam młode gołąbki na sprzedaż, to gdzieś tam opowiadając o tych naszych 40 tytułach mistrza oddziału, gdzieś to na Was zadziałało bardzo mobilizująco i chcielibyście gdzieś tam nabywać te gołąbki. Niestety ta poczta nie działa i z dużym prawdopodobieństwem niestety nie ruszy ona już w ogóle, ponieważ gdzieś tam ptaszki ćwierkają, że powód jest zgoła odmienny jak ten podany drogą oficjalną. Dlatego jedynym takim rozwiązaniem jest chyba sprzedaż z domu, wszelakie też aukcje, pozbawione są pewnie większego sensu, ponieważ każdy hodowca musi zdać sobie sprawę, że większość portali, co zresztą jest zrozumiałe, transportu nie jest w stanie zapewnić. Gdzieś tam są hodowcy, w ogóle próbują się gdzieś ratować na wszelkie możliwe sposoby, wstawiają mapki, często jeśli hodowca jedzie z punktu A do punktu B, jest to dłuższa trasa, gdzie wstawia mapki, wtedy takowe zjawisko występuje na Facebooku, wtedy hodowcy gdzieś tam podłączają się i za niewielką opłatą mogą te gołąbki przetransportować. Jednakże jest to proceder bardzo rzadki i bardzo często niestety omijający Poznań. Pewnie za niedługo powstanie jakaś grupa, gdzie będą właśnie takowe transporty się reklamowały. Jest to normalna kolej rzeczy. Na ile są to za każdym razem, że tak powiem, lojalni i sprawdzeni dostawcy, kurierzy, samozwańczy i tak dalej. Tego niestety nie możemy zweryfikować. Myślę, że czas zweryfikuje. Ja głęboko wierzę, że raczej
jeśli nie ma co się lubi, to się lubi co się ma i gdzieś tam próbują to zrobić, dlatego nie ma się co łudzić. Myślę, że poczta w najbliższym czasie nie wróci, a tak jak powiedziałem wcześniej, nie będzie jej więcej. Tych gołąbków jest. Trzeba powiedzieć, że też bardzo dużo hodowców przyjeżdża, chociaż w skali tego, ile tych gołąbków jest, to nadal jest tego mało. Gdzieś tam odwiedzają nas cyklicznie, praktycznie w każdy weekend. Są jakieś odbiory. Ostatnio nawet był nasz kolega, który po raz kolejny do nas wrócił, Dominik Pudzianowski. Nabył sobie kolejne gołąbki. Są to już naprawdę jakąś tam grupkę tych naszych gołąbków ma. Jednakże większość telefonów właśnie kończy się niestety tym, że hodowca musi zrezygnować. Powiem tylko, że ta poczta ruszyła na około tydzień. Gdzieś kiedy ona ruszyła, zadzwoniłem do naszego starego partnera i kolegi Radka Pająka z Gołąb Sieci z chęcią jakiejś tam współpracy, jakieś aukcje, które zawsze na tym portalu u nas wychodzą wzorowo. Radził oczywiście też bardzo optymistycznie podszedł do tematu, jednakże już tego samego dnia wieczorem okazało się, że niestety poczta stoi i stanęła po raz kolejny i tak naprawdę czy ma to jakiś większy sens? Tego nie wiemy, dlatego jest jak jest. Bardzo dużo mówi się o warunkach, że są to niehumanitarne warunki, które gdzieś tam tych transportów i to jest tak naprawdę główny powód, ten nieoficjalny, ale uważam, że właśnie dużo instytucji interesuje się tym i to jest prawdziwy powód tego, że poczta nie chce sobie brać tego na głowę, nie chce prowadzić jakichś tam wojen i dlatego nie wznawia tego. Ja uważam, że na tyle ten transport gołębi właśnie jest humanitarny, są odpowiednie procedury zachowywane, że osobiście uważam, że jest to bzdurą i tak jak, o czym też nie mówi się, bo mówi się tylko o transporcie gołębi, prawda, sprzedanych, podarowanych i tak dalej. Często w sezonie lotowym, co gdzieś drapieżnik potrafi uszkodzić, bądź jest jakaś kontuzja, która uniemożliwia tym gołąbkom dojście do domu, znajduje powiedzmy hodowca, bądź nawet nie hodowca, osoba tak zwana randomowa, niezwiązana ze światem gołębi pocztowych i można byłoby zorganizować taki transport, opowiedzieć, jak należy taką przesyłkę zrobić, zamówić kuriera, odebrałby, gołąbek wraca, można go wyleczyć. No w zaistniałej sytuacji problem w tym, że nie można. I tak to wygląda, moi drodzy, tak to wygląda. Jeśli jest ktoś, kto zdecydowałby się jakieś gołąbki nabyć i przyjechać tutaj, zapraszam bardzo serdecznie. Wybór jest na pewno, jeśli nie będziemy myśleć dalej. Co z tym dalej zrobić? Podobnie jak inni hodowcy. Myślę, że gdzieś tą metodę tych młodych gołąbków Wam tu przedstawiłem. Na dzisiaj tyle ode mnie. Walczymy dalej, działamy dalej, bierzemy gołąbki, przenosimy bądź nie przenosimy. Do zobaczenia w najbliższym materiale. Pozdrowionka ogromne. Cześć.